Cześć na kanale AVIT, kanał na YouTubie, tym razem w mobilnym studio podczas Pro AV Competence Days w Krakowie. A moim gościem jest Paweł Borkowicz, dzień dobry. Firma Linearik z Wrocławia. firma Linearik, a może firma Akustyk. Firma nazywa się Linearik, od liniowych układów elektronicznych audio, od których zaczynaliśmy lata temu. To były lata 2000, natomiast od 2009 roku upolowaliśmy domenę akustyk.pl i uznaliśmy, że lepiej się to kojarzy z tym, co robimy. No jest też łatwiejsze do przeliterowania. No tak, w każdym języku w zasadzie. I można powiedzieć, że macie dwa oblicza, w realu i to oblicze w internecie. Można to tak powiedzieć. Akustyk.pl jest marką tylko internetową, natomiast ostatnio używamy jej do określenia również naszej organizacji. Tak jest po prostu łatwiej i spójniej, bo zawsze jest ta dwubiegunowość i kwestia tłumaczenia, dlaczego tak, a nie inaczej ta nazwa. Na pewno to zwraca uwagę i zwraca uwagę też to, że wydaje się, że chcieliście podkreślić swoją markę właśnie w internecie. Dlaczego postawiliście tak bardzo na internet? Tak, no można powiedzieć, że jak nie masz się w internecie, to nie istniejesz. Oczywiście pracując w firmie, która zajmuje się współpracą z partnerami handlowymi, relacje osobiste są bardzo ważne, natomiast stwierdziliśmy, że w internecie muszą być dostępne wszelkie informacje dla naszych partnerów, żeby o każdej porze dnia i nocy mogli sobie sięgnąć do kart katalogowych, informacji o produktach. No i nie ma co ukrywać, że jest to również kanał sprzedażowy, lidy generowane przez wyszukiwarki. No są bardzo cenne i właśnie ten kierunek działań też jest bardzo istotny. Czyli w internecie jest pełne wasze portfolio? Tak, Beata bardzo dba o to. Mamy taką koleżankę, która pilnie uzupełnia wszelkie informacje i stara się, żeby wszystko było aktualne. Jako firma Linearik w realu, zatrzymujemy się teraz na realu, jesteście dystrybutorem również systemów dźwiękowych, bo jesteście w zasadzie dystrybutorem, nie producentem. Tak, jesteśmy importerem, dystrybutorem, chociaż w nomenklaturze tak europejskiej, jeżeli sprowadzamy sprzęt z zagranicy, to jesteśmy automatycznie producentem formalnie, chociaż tak fizycznie nie jest. Nie produkujemy żadnych urządzeń. Dostarczamy rozwiązania producentów z całego świata, z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, również z Chin. Jakimi produktami, rozwiązaniami możecie się pochwalić tutaj w Krakowie? No, mając na względzie nazwę, tak, Akustyk.pl, jesteśmy skupieni na dźwięku, ale nie tylko. Natomiast prezentujemy tutaj i większość naszej oferty w tej chwili to są systemy sieciowe audio i wideo, albo audiowizualne, konferencyjne różnego typu. Tu prezentujemy markę Blue Sound Professional. To są sieciowe systemy nagłośnieniowe, markę MaxLab, która odpowiada za transmisję sygnałów i zarządzanie nimi w sieciach. Prezentujemy również bardzo ciekawe rozwiązania z dziedziny dostępności. O dostępność zaraz zapytam, ale zatrzymałem się jeszcze na tym sektorze Meeting and Conference, bo to jest taki sektor, wydaje mi się, dosyć oblegany i dosyć mocno obstawiony, jak to się mówi, również w naszym kraju. Co wy oferujecie, czego nie ma konkurencja? Co takiego mają te marki, te brandy, które was wyróżniają na tym, jak mówię, dosyć konkurencyjnym rynku? Może na przykładzie MaxLaba i RDL-a. MaxLab oferuje transmisję i przełączanie sygnałów audiowizualnych w sieciach, ale również w kilku wariantach, jeżeli chodzi o kompresję. Bezstratne transmisje bez opóźnień, ale również z wysoką kompresją, więc tych jakby wybór urządzeń jest znacznie większy niż u konkurencji. I potem jest w RDL-u. Marka RDL, amerykański producent urządzeń audio, ma w tej chwili ponad 100 pozycji dotyczących urządzeń Dante. Tak, Dante to jest coś, o czym mówimy tutaj już od dłuższego czasu i na pewno warto o tym pamiętać, ale wspomniałeś również o systemach wspomagających dostępność. Co to znaczy? To znaczy, że od pewnego czasu poruszane są kwestie dostępności głównie instytucji publicznych, ale również usług świadczonych przez firmy, tak, stacje benzynowe, apteki. Wszelkie punkty, gdzie następuje komunikacja albo konieczność wizyty danego obiektu,
I tak samo jak oferowane są podjazdy dla osób używających wózków inwalidzkich, tak w naszej ofercie możemy znaleźć pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących i systemy wspomagania słyszenia, bo tam jest kilka wariantów tej pomocy. No i najnowszym produktem w naszej ofercie z dziedziny dostępności jest system znaczników głosowych To2Point. To jest nawigacja głosowa tak naprawdę działająca na podstawie 3 jakby elementów. Jest serwer z bazą punktów, to jest lokalizacja na terenie całej Polski, jest telefon z aplikacją uruchomioną i ta aplikacja wykrywa zbliżenie się do znacznika, który jest umieszczony w danej lokalizacji i zbliżenie się dostatecznie blisko do tego znacznika wyzwala komunikat głosowy opowiadający wskazówki nawigacyjne dla osoby na przykład ociemniałej. Czy to jest przeznaczone dla osób słabo widzących i Tak, albo lub niedowidzących lub niewidzących? Czyli można powiedzieć, wkroczyliście już do sektora medycznego. Jest to blisko, natomiast nadal jest to kwestia technologii. Ten zakres ma jedną dla nas taką cechę bardzo dobrą, bo dostarczanie tego typu systemów to jest dla nas taki dobry uczynek. Przy okazji satysfakcja z pomocy innym osobom tak nie przekłada się na pieniądze. To jest w ogóle coś niewycenialnego. Może to się też zmieni, bo wiadomo, to też jest potężny rynek i wydaje mi się taki trochę niedoszacowany w naszym kraju. Są rządowe fundusze na to, ale nie tylko. Firmy prywatne również zwracają już na ten aspekt uwagę. Nie chciałem powiedzieć o tym, że nie przekłada się to na pieniądze w sensie, że nie zarabiamy na tym, bo oczywiście nasze usługi są płatne, natomiast miałem na myśli to uczucie, gdy uruchamia się system, który służy również pomocy osobom, które tego potrzebują, po prostu. I jest to taki dodatkowy aspekt właśnie, oprócz tego, że działa urządzenie, wszystko jest jak należy, to jest taki aspekt społeczny. Dziękuję. Moim gościem był Paweł Borkowicz z firmy Inarik. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.